Cześć, Bartek Urban, Autowizja.pl. Zapraszam do testu nowej Daci Sandero. Dacia Sandero to w tym momencie razem z modelem Logan najtańsze samochody na polskim rynku. Podstawowa odmiana kosztuje 29 900 zł. Niestety, decydując się na taką odmianę, dostajemy praktycznie zerowe wyposażenia i czarne, plastikowe, brzydkie zderzaki. Może i dobre auto jako robocze do firmy, jednak prywatnie raczej wymagamy od auta nieco więcej prezencji. W takim wypadku należy nieco dołożyć i za 34 900 zł wyjechać odmianą Open lub za 37 400 zł wersją Laurente, taką jak testowana. Egzemplarz, który testuję, to już druga generacja modelu i to po faceliftingu, który Dacia Sandero otrzymała rok temu. Przyznacie, że samochód nie wygląda już tak źle i tanio, zwłaszcza jak porównamy do pierwszej generacji. Nowością, poza przeprojektowanymi zderzakami, są również światła o naprawdę niezłej prezencji, zwłaszcza klosze z tyłu robią wrażenie. Auto dostało też LEDowe światło do jazdy dziennej, dostępne w wyższych wersjach wyposażenia. Odświeżona generacja Sandero z wyglądu przypomina nieco Renault Clio trzeciej generacji. Zresztą te auta mają dużo więcej wspólnego, ale o tym później. Skupmy się na bagażniku. Ten, żeby otworzyć, należy wcisnąć zamek pamiętający chyba jeszcze lata 90. czy nawet 80. Po otwarciu kufra naszym oczom ukazuje się całkiem spory, bo 320-litrowy bagażnik o niestety wysokim progu załadunkowym. Pod cienką podłogą znajdziemy koło zapasowe, a po bokach bagażnika zamontowano klucze oraz podnośnik niezbędny do wymiany koła. Znalazły się też miejsca na dwa haczyki na zakupy po obu stronach bagażnika. Pojemność bagażnika można zwiększyć do 1200 litrów. Powierzchnia oczywiście nie będzie idealnie płaska, ale znacznie zwiększymy przestrzeń do załadunku. Z tyłu miejsca jest wystarczająco. Ja mam 186 cm wzrostu i nad głową zostaje mi jeszcze jakieś 4 cm wolnej przestrzeni, a na nogi minimalnie więcej. Z tyłu pasażerowie mają do dyspozycji gniazdo pod ładowarkę, jeden cup holder oraz miejsce na gazety czy mapy w oparciu foteli. Swoją drogą, fotele nie są zbyt wygodne. Zresztą to samo tyczy się przedniego fotela, który ma regulację na sprężynie. Bez obciążenia fotel mógłby spokojnie robić za katapultę. Po zajęciu miejsca za kierownicą mamy nieco wysoką pozycję, jednak dzięki temu niezłą widoczność. Kolumna kierownicy jest regulowana w jednej płaszczyźnie. W opcji Sandero może zaoferować też podłokietnik z przodu. Po zajęciu miejsca za kierownicą, pierwsze co rzuca się w oczy to właśnie ta nowa kierownica, która wygląda już naprawdę bardzo nowocześnie, zwłaszcza w porównaniu do poprzedniej. Szkoda jedynie, że przyciski na niej zamontowane nie są podświetlane, chociażby przez jakąś fluorescencyjną farbę, bowiem w nocy są kompletnie niewidoczne. Największą bolączką Daci od zawsze były materiały i niestety to się nie zmieniło. Jest po prostu tanio. Wszystko jest twarde, ale na szczęście nieźle spasowane. No, może poza elementem obok skrzyni biegów, który wydaje się, że zaraz odpadnie. A tak poza tym, to nic nie skrzypi, ani nie trzeszczy. Sama deska ma prosty układ aż do bólu. Za dopłatą otrzymujemy dodatkowy ekran, który obsłuży każdy. Poważnie, to najprostsze menu, jakie znajdziemy w dzisiejszej motoryzacji. Niezłe jest też wyposażenie. Mamy np. nawigację, Bluetooth, odtwarzacz USB czy AUX. Niestety nie ma odtwarzacza płyty. Ponadto wyświetlacz jest połączony z kamerą cofania o akceptowanej jakości. Pod wieńcem kierownicy po jego prawej stronie znajdziemy oddzielne sterowanie do multimedii, znane z modeli Renault. I muszę przyznać, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Bez odrywania rąk od kierownicy możemy zwiększyć głośność audio, odebrać telefon czy zmienić stację lub utwór. Jedyne co musimy zrobić, to nauczyć się na pamięć przycisków, bowiem są one kompletnie niewidoczne podczas jazdy. Na szczęście każdy przycisk ma inny kształt, co jest łatwe do nauczenia. W samochodzie znajdziemy też kilka schowków, w tym największy przed pasażerem. Mały nad deską rozdzielczą oraz jeszcze mniejszy za drążkiem zmiany biegów, gdzie znalazło się miejsce na dwa cup holdery. W boku przednich foteli mamy miejsce na jakieś drobiazgi, podobnie jak z boku skrzyni biegów po stronie pasażera. Nowa Dacia Sandero otrzymała też kilka nowych silników, w tym podstawowy STE75, czyli tak jak w testowanym egzemplarzu. Tutaj ciekawostka, każda Dacia ma maskę podnoszoną na teleskopach. Wciąż spotyka się znacznie droższe auta, gdzie maskę podnosi się manualnie, podpierając kijkiem. Tutaj tego nie ma. Wracając do silnika. Jest to wolnossąca 3-cylindrowa jednostka o pojemności 1 litra. Generuje 73 konie oraz 97 Nm. Szkoda, że w Sandero już nie ma wolnossących silników 4-cylindrowych o pojemności 1.2 czy 1.6. Zdecydowanie lepsze jednostki na dłuższą trasę, bowiem silnik 1.0 powyżej prędkości 120 km/h zaczyna się robić głośny.
Również spalanie od 120 zaczyna się już robić coraz większe. No właśnie, skoro jesteśmy już przy spalaniu, to w mieście spokojnie możemy osiągnąć 6,5 litra, co jest niezłym wynikiem. Na trasie, na której nie będziemy przekraczać 100-110 km na godzinę, osiągniemy 5 litrów. Mi, po przejechaniu 500 km w cyklu mieszanym i zatankowaniu do pełna, komputer pokładowy pokazał ponad 900 km zasięgu. A co lepsze, ruszyłem w trasę i pokonałem kolejne 200 km, a zasięg wzrósł o kolejne 20 km, pokazując już 920 km. Jeśli chodzi o ekonomię, to naprawdę jest ona bardzo dobra. Należy tylko omijać autostrady lub nie poruszać się na nich z prędkością 140 km na godzinę, tylko nieco wolniej. Wracając jeszcze do silnika 1.0, to muszę go pochwalić za niezłą pracę na wolnych obrotach. Auto nie telepie się tak, jak to ma miejsce u konkurencji, nawet jak jest zimne. W kwestii osiągów Sandero 1.0 o mocy 73 koni nie może zaoferować za wiele. Od 0 do 100 km na godzinę sprint powinien wynosić 14,2 sekundy, a według mojego pomiaru jest ciutkę lepiej, bo 13,8 sekundy. Chociaż w sumie to nie jest aż tak tragiczny wynik. Spokojnie do miasta wystarczy. Na trasie musimy się liczyć ciągłą redukcją, aby bezproblemowo wyprzedzać. Niestety, skrzynia biegów nie jest zbyt precyzyjna, a skok lewarka bardzo długi. Również układ kierowniczy jest kiepski, ale tutaj nie wymagałem dużo więcej. To, co mnie lekko zawiodło, to promień skrętu, który jest spory. To nie pomaga w manewrowaniu autem. Zaletą za to Daci Sandero jest zawieszenie, jakby specjalnie ustawione pod polskie drogi. Samochód niesamowicie dobrze wybiera nierówności, tłumiąc nawet największe dziury. Duży profil opony pozwala pokonywać też krawężniki bez obaw o zniszczenie kół. Wracając jeszcze do silników, to jeśli ktoś wymaga więcej mocy, to do wyboru ma jeszcze 3-cylindrowy silnik 0.9 turbo, który generuje 90 koni oraz 2 turbo diesle 1.5 o mocy 75 i 90 koni. Niestety, różnice w cenie są naprawdę spore i przy mocniejszych silnikach wybór Daci nie jest już aż tak łakomym kąskiem. Dużo bardziej opłaca się kupować podstawową odmianę z silnikiem, który testuję. Do cennika jeszcze wrócę. Jako ciekawostka dodam też, że Dacia w niektórych krajach występuje pod marką Renault, tak jak na przykład w Rosji czy Ameryce Łacińskiej. W Ameryce Łacińskiej jest coś takiego jak Renault Sandero RS, czyli sportowa odmiana, pod maską wolnostące benzynowe 2.0 o mocy 147 koni, które daje 8 sekund do setki i prędkość maksymalną 202 km na godzinę. Naprawdę ciekawy pojazd. Tak jak już wcześniej mówiłem, podstawowa Dacia Sandero kosztuje 29 900 zł, czyniąc ją tym samym najtańszym autem na rynku. Oczywiście, żeby auto wyglądało nieco lepiej, trzeba dołożyć kilka tysięcy, ale to wciąż ceny bardzo atrakcyjne. Atrakcyjne są też ceny dodatków. Przykładowo, dotykowy ekran z nawigacją, z Bluetoothem czy odtwarzaczem USB to wydatek 950 zł. Za kamerę cofania wraz z czujnikami trzeba dopłacić 1500 zł. Za podłokietnik 400 zł, a za tempomat 650. Szyby elektryczne tylne to wydatek 310 zł. Klimatyzacja manualna jest już w najwyższej wersji Laurente, a dopłata do niej z niższej wersji wyposażenia to 1500 zł. Warto zaznaczyć, że klimatyzacji nie otrzymamy w najniższej wersji wyposażenia. Zakładając, że bierzemy najwyższy poziom Laurente za 37 400 zł, to doposażenie jej niemal na maksa kosztuje 4000 zł. Czyli za 41 000 zł wyjeżdżamy nowym autem, nieźle wyposażonym, z 3-letnią gwarancją. Oczywiście zbliżamy się już powoli do ceny konkurencji, ale ona wciąż będzie droższa. To, co lubię w Daci, to to, że ona niczego nie udaje. Ma tandetne plastiki w środku, ale kusi czymś innym, stosunkiem ceny do tego, co dostajemy. A dostajemy naprawdę sporo. Ładne, przestronne auto, wolnostący, oszczędny silnik, to wszystko w dobrych pieniądzach. Jeśli ktoś potrzebuje prostego, taniego auta, to Dacia Sandero sprawdzi się idealnie. Również jeśli ktoś szuka nowego auta, a jego budżet nie jest za duży, to Sandero będzie bardzo dobrym wyborem.